Duch katastrofy zaklęty w zwykłych pozach. Jestem jeszcze zaspany. Niedawno wstaliśmy i dzisiaj pierwszy raz została nas taka pogoda. No pochmurno jest, ale za to nawet ciepło, więc jest całkiem spoko. Spędziliśmy w ogóle noc na takim większym parkingu, bardziej też dla tirów. Tutaj przy takiej, zatrzymaliśmy się w kącie. Tam sobie stoją tiry z prysznicem i z prądem, także było wszystko, czego potrzeba tak naprawdę. I co? I będziemy jechać powoli najpierw do McDonalda, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka i trzeba Dzień Święty święcić, a później będziemy jechać na pół dnia powoli. Siemaneczko, słuchajcie, jesteśmy no dalej na południu, dzisiaj na plaży, dzisiaj na odpoczynku, bo jednak wczoraj po 8 godzinach 9-8 godzinach chodzenia po Rzymie troszeczkę dało w kość, fizycznie mam na myśli, i dzisiaj jesteśmy po prostu zmęczeni, także dzisiaj, w ogóle dzisiaj zacznę kolejną część Harry'ego Pottera, z czego się cieszę. Momencik, bo ogarniam parkomat tu i jest tu bardzo w sumie przyjemnie. Dzisiaj typowy wypoczynek, dzisiaj wypoczynek na plaży. Zacznę sobie kolejną część Harry'ego, to już będzie 4. Już dlatego, bo jak zabrałem się za pierwszą, drugą, to pierwszą przeczytałem jednego dnia, zrobiłem sobie dzień przerwy, drugą przeczytałem w jeden dzień znowu. No i trzecia część, tak troszeczkę ją sobie podzieliłem z racji tego, że wyjechaliśmy, więc tak to wyglądało. Dzisiaj jest czwartek, 1 w ogóle czerwca. Byliśmy rano, udaliśmy się do McDonalda z okazji Dnia Dziecka. Kupiliśmy sobie ciacho, kupiliśmy sobie kawę. Ja uważam, że coś takiego jest bardzo ważne, w sensie mam na myśli pielęgnacja swojego wewnętrznego dziecka, jednak celebrowanie tego jest bardzo ważne, bo każdy z nas ma ułamek dziecka, jak nie więcej, w sobie i po prostu warto to dbać i o to pamiętać. Jak to oglądacie, to już nie jest czerwiec, może nawet nie lipiec, bo nie jestem pewien, kiedy faktycznie będę wrzucał te filmy. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Tymczasem idę odpoczywać. Siemaneczko. Od 2 dni nie nagrywałem nic. Nagrałem wam parę zdań przedwczoraj, kiedy byliśmy na plaży. Wczoraj też byliśmy na plaży, ale po kilku perypetiach ogólnie. Myślę, że wam może w podsumowaniu opowiem o wczorajszym dniu. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w Neapolu, w mieście. Nie wiem, no nie mamy tutaj nic zaznaczonego, nie mamy żadnych punktów zaznaczonych. Jesteśmy tutaj czysto z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale na pierwszy rzut oka jest zatłoczenie, tak dosyć brudno, także zobaczymy, jak będzie dalej. Tak, jesteśmy niedaleko centrum, zaparkowaliśmy na strzeżonym parkingu. No i co, no i lecimy. Też trafiliśmy na Dzień Republiki, to znaczy okazuje się, że Włosi 2 i 3 czerwca, głównie chyba 2, obchodzą swój Dzień Republiki. Chodzi o to, że w 1946 roku zagłosowano, by przyjąć właśnie ustrój polityczny jako republikę. Zatem Włochy są chyba Republiką Włoską, z tego co mi się wydaje. I możemy znaleźć takie właśnie ozdoby. No jak na razie Neapol nie porywa wdziękiem, wręcz przeciwnie. Mógłbym powiedzieć, że jest nawet brudniejszy niż Rzym w sumie. No nie wiem, co mam powiedzieć. No na ten moment wydaje mi się, że jest brudniej i bardziej śmierdząco niż w Rzymie. Serio, nie wiem, co mam po prostu dodać.
czuję się tu nieswojo w jakimś sensie, więc jakby tyle. No, to jest moja recenzja Neapolu. Nawet nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Tak jak Rzym był nieapetyczny pod względem, żeby gdzieś usiąść i coś zjeść, to tutaj aż jakby nie wiem, trochę mi jest niedobrze, jakbym miał pomyśleć, żebym miał tutaj usiąść na ulicy i faktycznie miałbym coś jeść. No i właśnie my jesteśmy właśnie w ścisłym centrum. Nikt mi nie powie, że na przykład i są miasta, które są biedne. No jakoś można być, nie wiem, ubogim człowiekiem, ale trzymać porządek i utrzymywać po prostu czystość. A tutaj po prostu śmierdzi. No i tyle. Najszybsza chyba wizyta w mieście. Teraz Pompeji. Jestem ciekawy, bo to jednak podobno ciekawe rzeczy można zobaczyć. Także zobaczymy. Witajcie moi drodzy w Pompejach. Dzisiaj w końcu będzie troszeczkę historycznie. Jestem w Pompejach, czyli w mieście, które w 79 roku naszej ery zostało zmiecione w wyniku erupcji Wezuwiusza. Cała erupcja trwała około 3 dni. Co najciekawsze, są tutaj takie dowody, może niemi świadkowie tamtej tragedii, bo można tutaj zobaczyć między innymi co prawda gipsowe odlewy, a nie tak jak mówią takie utarte mity, że są to ludzie właśnie skamienieli. Nie. Są to gipsowe odlewy, które zostały stworzone przez archeologów, ale uważam, że to również jest ciekawe. Jest w tym taka makabryczna magia, która mnie osobiście interesuje. Co ciekawe, to od połowy właśnie XVIII wieku odkopano podobno niemal ponad połowę miasta, więc uważam, że to jak na ten czas nie jest to zbyt wiele, a może właśnie wiele. Jeżeli jesteście archeologami albo znacie takich i macie wiedzę, czy to jest dużo czy mało, to podzielcie się ze mną, bo chętnie przeczytam takie rzeczy. Teraz za chmurami jest, ale jest jednak tutaj Wezuwiusz, sprawca całego zamieszania. No właśnie, pytanie, czy sprawca zamieszania, czy właśnie nie sprawca? Bo on tutaj po prostu jest. On nie jest dobry ani złe, że on tutaj jest. Po prostu był tutaj od setek tysięcy lat. Więc no właśnie, tak się zastanawiałem wcześniej, czy to Wezuwiusz jest jako wulkan i naturalne jakieś zjawisko czemukolwiek winne, nie? Czy to ludzie nie są właśnie winni temu, że postanowili zrobić tutaj osadę? Ale czy ludzie wiedzieli, że tutaj jest osada? To jest ciekawe, uważam. Tu jest wejście do czegoś. Ta zieleń jest tutaj zagospodarowana. Jestem ciekawy, czy te wazy są oryginalne. Przypuszczam, że mogą być oryginalne. Dużo właśnie malowideł zostały przeniesione do pomieszczenia, w którym byłem przed chwilką. Jest tam wiele. No i po prostu wystawa jest poświęcona życiu codziennemu w Rzymie, tak? Też opowiada o wielu zapożyczeniach z Grecji, bo Rzymianie bardzo dużo czerpali kulturowo, religijnie też właśnie ze starożytnej Grecji. Jestem na głównej drodze, która jest wydzielona tutaj w mieście i co się okazuje, że podobno te skały, one się pojawiają zarówno tutaj, jak i na paśmie całej drogi. Podobno te skały służyły do spowalniania wozów, tak? Jak tutaj przejeżdżał sobie koń z wozem, to nie było problemu, żeby te koła się zmieściły, z racji tego, że te wozy bardzo często były wysokie. Także jestem w ogóle ciekawy, czy to jest prawda, bo wiadomo, że zawsze jeżeli chodzi o źródła historyczne, one nie zawsze są konkretne, to znaczy może nie tyle co nie są konkretne, ale zdarzają się po prostu nieścisłości, także ogólnie to jest ciekawe. Także zobaczcie tutaj dalej, są też takie głazy i one faktycznie podobno służyły coś jak pierwowzór, nie wiem, przejścia dla pieszych, coś takiego jakby. No właśnie, nie przejścia dla pieszych, to coś takiego jak próg zwalniający. Coś jak próg zwalniający.
Minusem jest to, że nie mówi się otwarcie turystom, że słuchajcie, większość jest zrekonstruowana. Także gdzieś tam trzeba wypatrywać, mieć to czujne oko i po prostu wypatrywać tego, co... O! A propos. Właśnie też czytałem o tych napisach, one właśnie widnieją na niektórych domach i właśnie też nie do końca wiadomo, czym one są. No podejrzewa się też, że niby miały to być albo nazwy ulic, albo szyldy reklamowe. Wyobraźcie sobie, że wydaje się być jakieś takie bardziej chyba centrum. Wyobraźcie sobie, że z Wezuwiusza przez 3 dni wydobywa się popiół, bo tam jest mniej więcej Wezuwiusz, on jest teraz zasłonięty przez chmury. I wyobraźcie sobie, że przez 3 dni narosło tutaj około 5-6 metrów popiołu, nie? Że to wszystko było pod popiołem. Tutaj panowała tak potworna temperatura, że no ludzie umierali po prostu w mękach i w straszliwych warunkach, tak? Myślę, że później uda mi się zobaczyć te odlewy, o których wam wcześniej mówiłem. No zadowolony jestem, że miejsce turystyczne, ale faktycznie nie ma aż takich tłumów, co jest spoko. Tu jest bardzo dobrze, no tu jest fajnie zachowana mozaika, ewidentnie no, przedstawiająca 2 osoby, nie wiem czy to na kamerze widać, ale są dwie postaci. Wiecie co jest niesamowite, a zarazem przerażające? Że w tych pomieszczeniach ludzie krzyczeli z przerażenia i chcąc się po prostu wydostać, nie? Wyobraźcie sobie w takich męczarniach w ogóle przeżywać swoje ostatnie chwile życia. Co ci ludzie myśleć, o czym musieli myśleć, jaka panika musiała w ogóle tutaj panować, bo no nie wierzę, że ci ludzie po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to musiało wyglądać wtedy, tamtego dnia, w obliczu kataklizmu tak przerażającego. No wydaje mi się, że tutaj już jest oryginalne zabudowanie, w sensie może ewentualnie faktycznie sufit i niektóre części tych, tak jak to, mogłyby być odbudowane, ale wydaje mi się, że to zostało jakby oderwane od oryginału i przylepione na ścianę z powrotem, ale same jakby malowidła wyglądają oryginalnie. Ale ciekawy pomysł w ogóle, po prostu tynk pomalowany oderwać i przykleić na ścianę. Nieźle. Co ciekawe, w Pompejach, jak i w wielu innych miastach starożytnego Rzymu, no i też wcześniej starożytnej Grecji, popularne były domy publiczne. Nie wzbudzały właśnie takich kontrowersji, bo w starożytności, właśnie w Rzymie i w Grecji podchodzono do tego dosyć tak frywolnie, swobodnie, było to częścią w sumie kultury i było ich no kilkanaście w samych Pompejach. Byli bardzo do tego otwarci. No ale też to służyło między innymi do walki politycznej, bo wiadomo, panie, które zajmowały się starszym zawodem świata, pozyskiwały informacje od najbardziej wpływowych ludzi, którzy przybywali właśnie do takich domów zaznać, że tak powiem, odpoczynku i przekazywano te informacje do przeciwników, tak? Tutaj jest jeden właśnie z takich odlewów, o których wcześniej wspominałem. Archeologom udało się faktycznie stworzyć odlew gipsowy. Ci ludzie często zastygali z czasem, już nie żywi, pod wpływem temperatury, która dochodziła nawet do 300 stopni Celsjusza, co było no potworną katorgą, potworną męczarnią.
Właśnie dochodzimy powoli do takich figur, także myślę, że teraz będzie ich troszeczkę więcej. Tak realne to wygląda, nie? Mhm. Ma è normale, sto facendo foto agli intermorto. Perché? Sì, nella paura. Duch katastrofy zaklęty w zwykłych pozach. Myślę, że to jest... Tam leży 13 ciał, służba, tam leżą też dzieci, leżą właściciele domów. I zobaczcie, że czy faktycznie byłeś sługą, czy nie byłeś sługą, czy byłeś właścicielem niby człowieka. Śmierć faktycznie była jednakowa dla wszystkich. Wszyscy w pewnym momencie umrzemy. Nie ma to znaczenia, ile mamy pieniędzy, jaki mamy kolor skóry, w co wierzymy, jakie mamy wartości. Po prostu śmierć przyjdzie po nas wszystkich i to też było takie obrazowe właśnie. To właśnie te ciała były takie obrazowe, że służba razem z właścicielami leżeli koło siebie, koniec końców. I tak naprawdę nic nie mogli na to poradzić. I my też nie możemy na to poradzić. Zobaczcie, jak to jest, że tyle lat istniało to miasto, a zostało zrównane z ziemią w 3 dni. 3 dni zajęło Wezuwiuszowi zaorać całe miasto i sprawić, że po prostu ludzie prawie że wyparują. A tak na marginesie to w Pompejach wydaje się być dosyć schludnie, przyjemnie, po prostu czysto. Po prostu jest czysto. Tymczasem my jedziemy na południe do Positano, a później zobaczymy. Jest ogólnie już ciemno dosyć i przyznam się wam szczerze, że nie pokazałem wam dzisiaj za bardzo miejsca, bo po prostu wolałem je no gdzieś tam przeżyć. Zatrzymaliśmy się na pięknym parkingu, co prawda jest teraz troszeczkę zatłoczony, bo tutaj obok jest restauracja, swoją drogą bardzo fajna. W sensie jakby na górze jest restauracja, na dole jest taki bar kanapkowy, ale jesteśmy przy samym wybrzeżu i przy samej też drodze, ale jest tutaj no bardzo, bardzo przyjemnie. Pewnie teraz jakby nie za bardzo to będzie widać, ale no jesteśmy nad samym morzem. Tutaj jest Wezuwiusz. Także później jak się troszeczkę uspokoi ruch, będzie całkiem przyjemnie, myślę. No i tak, dzisiaj udało nam się znaleźć fajną miejscówkę, znaczy udało nam się, Maja wynalazła, to jej zasługa. Także co? Także życzę wam dobrej nocy. Jak oglądacie to w dzień, to życzę wam dobrego dnia. My dzisiaj troszeczkę przejechaliśmy, w ogóle byliśmy w Neapolu. Myślałem, że Rzym jest najgorszym miastem, jakie widziałem, ale okazuje się, że jednak Neapol przebił wszystko. No i co? Siemaneczko! Dzisiaj Sorrento i Positano, także jedziemy w dół wybrzeżem. Spaliśmy faktycznie z widokiem na Wezuwiusza. Tak, byliśmy ustawieni tutaj do morza. No trochę przeszkadzały mi osobiście tutaj skutery, które w nocy jeździły, ale było całkiem przyjemnie, całkiem spoko. No i co? W ogóle wynaleźliśmy z Mają, odkryliśmy w sumie kawę z żeńszeniem. No i co prawda tutaj jest rozpuszczalka, także sobie piję rozpuszczalkę rano, ale też jest spoko i w sumie też polecam, jest tak naturalnie troszeczkę słodzona i fajnie się tak obudzić w naturze. No to jedziemy.
W ogóle to mamy już wszystkie duże miasta za sobą, także pozostało nam eksplorować naturę, z czego się bardzo, bardzo cieszę i myślę, że i mam nadzieję, że dużo ładnych miejsc przed nami, no ale wiadomo, zobaczymy. Zajechaliśmy do jednego ze sklepów sieciówki i otwarcie mają o 8:15. Jest chyba teraz jest godzina 8:37. No i na totalnej chillerze, bez stesiku, na spokojnie o 8:35 przyszli ludzie i otwierają sklep. Na spokojnie, nie spiesząc się, nie wariując. Dzisiaj troszeczkę spacerowania, ale faktycznie tak na chillerze, na luziku, bez zwiedzania, może bardziej takiego spacerku właśnie krajoznawczego. Witam Was w Sorrento. Dzisiaj słonecznie, miło i z ładnym widokiem. Tam jest Wezuwiusz i u podnóża góry z Tejką, mniej więcej gdzieś tutaj są Pompeje. Tutaj panowie sobie robią zdjęcie to ich ominę. Tak, w Sorrento jest zdecydowanie przyjemnie. Woda jest chyba czysta z tego co widzę, taka przejrzysta. Mimo tego, że gdybym miał tutaj spędzić więcej niż 5 dni, to bym się raczej zanudził. Znaczy więcej jak 5 dni, może nawet mniej, ale jest tutaj po prostu bardzo ładnie i z tego co wiem, to chyba jest jedno z takich bardziej znanych tych miejscowości tutaj w okolicy, czy na południowej części Włoch. Wszystkie większe miasta mamy już z głowy, w sensie te, które chcieliśmy zwiedzić pod względem takim historycznym, zabytkowym, także teraz została sama naturka, została natura i bardziej, no jestem ciekawy też takich mniejszych po prostu miejscowości, właśnie jak Sorrento, Positano, są to jakieś takie turystyczne kierunki, ale byłem po prostu ciekawy, jak to wszystko wygląda, nie? Bardzo dużo straganów, ale takich właśnie z klimatem uważam, że tutaj faktycznie ten klimacik jest. W ogóle jesteśmy w trakcie chyba rozgrywek Ligi Mistrzów i jak się bardziej na tym znacie, to mnie poprawcie, bo ja piłką się raczej nigdy nie interesowałem. Że Napoli jest chyba mistrzem Włoch bodajże i po prostu jest dużo takich flag, dużo rzeczy związane właśnie z piłką, także myślę, że na ten moment fanom po prostu piłki by to podpasowało. Wiele z tego jest prawdopodobnie chińską podróbką tak zwaną, bo no, czuć od tego tym klejem, wiecie, ale i tak jest tu fajny, kolorowy taki klimacik mimo wszystko. Na wielu straganach nie uznaje się karty poniżej 10 euro, to znaczy no po prostu sprzedawcy są bardziej przychylni temu, żebyście zapłacili kartą, ale jak płacicie około tam 10 euro przynajmniej, nie? No chodzi o podatki, bo z tego co wiem, to we Włoszech są wysokie te podatki, jakoś sobie chcą radzić. Co więcej, gdybym miał ochotę coś zjeść, to bym miał ochotę tutaj coś zjeść.
like 64 pieces. Les pas passés en fait, je l'avais préparé, il y avait les points. Alors c'est بعدين Oh yeah. No, it's a